Witajcie! Dziś mam dla Was obiecany prawdziwie bombowy materiał z wydarzenia, którego jak przypuszczam wielu z Was nie miało okazji nigdy oglądać. W piątek 30 sierpnia 2024 roku odbyły się testy instalacji przeciwpożarowej na S52 północnej obwodnicy Krakowa w tunelu TS14 zlokalizowanym w Dziekanowicach. W testach miałem okazję uczestniczyć i uwiecznić wszystko na filmie specjalnie dla Was. Obiekt ten ma 496 metrów długości. Powstał pomiędzy ulicą Krakowską i ulicą Długą w Dziekanowicach. Zbudowany jest metodą podstropową. Testy instalacji przeciwpożarowej przy udziale Straży Pożarnej miały na celu w pierwszym kroku sprawdzenie i przetestowanie instalacji oddymiania oraz w dalszej kolejności systemu zraszaczy i są jednym z wielu elementów koniecznych do sprawdzenia przed oddaniem S52 do użytku. Całe wydarzenie nagrałem i postaram się je dla Was zrelacjonować. Niestety nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, a więc proszę o wybaczenie za ewentualne uproszczenia, które na pewno wychwycą wszyscy fachowcy. Wydarzenie to było dla mnie bardzo interesujące, zwłaszcza, że jeszcze nigdy nie miałem okazji zobaczyć na żywo, jak takie systemy działają. I prawdę powiedziawszy, nie życzę ani Wam, ani sobie oglądania tego wydarzenia w żadnych innych okolicznościach poza kontrolowanymi testowymi. Dziękuję konsorcjum Gulerbach i Mosty Łódź za zgodę na opublikowanie tego materiału. Pierwszym etapem testu było sprawdzenie systemu wentylacji tunelu. W tym celu wywołano kontrolowany pożar oraz uruchomiono generatory dymu. Chwilę po wykryciu dymu w ruch poszły ogromne dmuchawy zlokalizowane na wlocie i wylocie oraz wewnątrz tunelu, w efekcie czego w kilka minut cały tunel został oczyszczony z dymu. Prędkość ruchu powietrza, jaką są w stanie wygenerować dmuchawy, waha się w granicach 3 do 10 metrów na sekundę. Pozwala to skutecznie usunąć zadymienie w czasie od uruchomienia mniejszym niż 2-3 minuty. Proszę opuścić pojazdy i kierować się do wyjść ewakuacyjnych. Attention, attention, attention. Fire alarm. Please exit vehicles and proceed to emergency exits. Uwaga, 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 alarm pożarowy. Proszę opuścić pojazdy i kierować się do wyjść ewakuacyjnych. Attention, attention, attention.
W tym momencie przechodzimy do drugiego etapu, jakim było sprawdzenie instalacji przeciwpożarowej i systemu zraszaczy. W tym celu ponownie wywołano pożar w warunkach kontrolowanych, a automatyka wdrożyła procedurę awaryjną. Uruchomione zostały systemy informacji o ewakuacji, włączone oświetlenie awaryjne, uruchomione systemy wentylacji i zraszacze w sekcji, w której wywołano pożar. Proszę opuścić pojazdy i kierować się do wyjść ewakuacyjnych. Attention, attention, attention. Fire alarm. Please exit vehicles and proceed to emergency exits. Uwaga, 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 alarm pożarowy. Proszę opuścić pojazdy i kierować się do wyjść ewakuacyjnych. Attention, attention, attention. Fire alarm. Please exit vehicles and proceed to emergency exits. Uwaga, 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 alarm pożarowy. Proszę opuścić pojazdy i kierować się do wyjść ewakuacyjnych. Attention, attention, attention. Fire alarm. Please exit vehicles and proceed to emergency exits. Uwaga, 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 alarm pożarowy. Proszę opuścić pojazdy i kierować się do wyjść ewakuacyjnych. Attention, attention, attention. Fire alarm. Please exit vehicles and proceed to emergency exit. Uwaga, 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 alarm pożarowy. Proszę opuścić. Instalacja ta opracowana została przez firmę FOAMAX, zajmującą się kompleksowo nowoczesnymi systemami zabezpieczeń przeciwpożarowych. System zraszaczy został zamontowany na długości całego tunelu w obu jego częściach i podzielony na strefy o długości 50 metrów. Strefy zraszaczy są aktywowane automatycznie w miejscu wystąpienia pożaru. Od strony czysto technicznej działanie tego systemu opisał dla Was pan Paweł Baran z firmy FOAMAX. Jest to system dedykowany do ochrony przeciwpożarowej tuneli. Posiada 20 sekcji zraszaczowych, każda po 50 metrów, 10 szaf zaworowych, w każdej po 2 potężne zawory Deluge DV5A Tyco oraz po 20 zraszaczy w każdej sekcji. Ilość wody, jaką jest w stanie dostarczyć instalacja, to 7000 litrów na minutę i jest to system o zraszaczach poziomych, horyzontalnych, grubokropelkowych tunel nozzle. Wykazuje pełną skuteczność przy pożarach o mocy 100 MW i wymuszonej wentylacji 3 metrów na sekundę. Skutecznie obniży szybkość wydzielania ciepła nawet przy aktywacji na poziomie 28 MW. Jest w stanie w ciągu kilku minut obniżyć szybkość wydzielania ciepła poniżej 10 MW. Podczas testów również potwierdzono, iż system zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia na inne obiekty oddalone o 5 metrów od źródła ognia. System ma możliwość aktywacji wybranych sekcji zraszaczy z możliwością uruchomienia zaworów w trybie automatycznym, ręcznym i zdalnie z pulpitu sterowniczego, zlokalizowanego w pomieszczeniu operatora lub nadzoru tunelu. Tyle informacji technicznych. Zostawiam Was tym nieco strasznym materiałem, dość mocno działającym na wyobraźnię. Jeszcze raz życzę, aby nikt z nas nie stanął przed koniecznością oglądania tego na żywo w sytuacji prawdziwego zagrożenia. Pozdrawiam patronów i dziękuję za wsparcie. Kolejny raz apeluję o subskrypcję, bowiem bardzo wiele osób powraca i ogląda ten kanał, ale go nie subskrybuje. A Wasze subskrypcje potrzebne są jako siła przebicia dla kanału Kraków z Nieba Przedstawia, aby powstawały m.in. takie materiały jak ten. A ja niebawem pojawię się w Sandomierzu oraz odwiedzę Zamek Krzysztofów. Czekam również na Wasze sugestie odnośnie kolejnych filmów. Do zobaczenia na kolejnym filmie.